Dobrze, dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Szetecki. Pracuję w Bitcoin Association for BSV jako Technical Outreach Specialist. Ponadto jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Blockchain Polska, które jest największą non-profitową organizacją tego typu w Polsce, więc każdego, kto jest zainteresowany blockchainem, ekonomią tokenów, kryptowalutami, Web 3.0, zapraszam do kontaktu. Znajdziecie mnie na Twitterze, znajdziecie mnie na LinkedInie. Pomagamy, budujemy community blockchainowe w Polsce. Dzisiaj opowiem Państwu o NFT. Nie będę mówił stricte o NFT na BSV tylko, ale wprowadzę Was w temat NFT. I pytanie do Was, czym jest NFT? Czy wiecie, czym jest dla Was NFT? Okej, a dzisiaj na markecie, na rynku, jak postrzegacie NFT? Co to jest? No właśnie dzisiaj dla mnie NFT to jest coś takiego. Taki byk, małpka, kotek. I to są obrazki ściągnięte z OpenSea. I teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z czego się składa NFT. Dla mnie NFT to są trzy takie ważne rzeczy. Pierwszy to jest smart contract, który jest wymintowany na blockchainie. Następne to są metadata, czyli opisujące nasz NFT, czyli pewne atrybuty, że nie wiem, ten kotek ma takie, a nie inne okulary, ten byk ma taką, a nie inną maskę. Trzecia rzecz to jest obrazki, które tak naprawdę napędzają hype NFT-kom i ceny tych NFT-ków dochodzą do... Te trzy NFT-ki kosztują 2148 Etherów, co daje łącznie chyba na niedzielę, jak robiłem tą prezentację, 16 400 000 złotych. Dla mnie, jeżeli ktoś wystawia na NFT na OpenSea lub na innym marketplace w cenie na przykład 990 Etherów, no to znaczy, że taką cenę chce uzyskać i uważa, że ten obraz, który jest tam, jest tyle wart. Tylko pytanie tak naprawdę, jeżeli byśmy kupili to za 990 Etherów, to co tak naprawdę my kupujemy? No kupujemy po części coś zapisane na blockchainie i dwie pozostałe rzeczy, które są zapisane całkowicie poza blockchainem. I pierwsza rzecz, smart contract jest wymintowany na blockchainie, więc z tym się zgadzamy, to jest w porządku, to jest zdecentralizowane w jakiś sposób, nikt tego nie może zmienić. Metadata to jest ten JSON, technicznie mówiąc, który tutaj widzicie, i on jest centralizowany. On się znajduje pod tą domeną api.bulls i tak dalej. Co gorsza, nawet nie ma SSL-a podpiętego. I teraz, jeżeli my kupimy za 999 Etherów takiego NFT-ka, to i na dole mamy to samo. Mamy API, czy coś scentralizowanego i ponadto obrazki, które tam widzieliście, są na IPFS-ie, czyli z czymś zdecentralizowanym. Problem tylko jest taki, że ten JSON jest w scentralizowanym miejscu pod kontrolą jednej firmy, zapewne właściciela tego NFT-ka i on w każdej chwili może nam zmienić. My dzisiaj mamy byka, ale jutro możemy dostać coś takiego. I się okazuje, że kupiliśmy byka za, nie wiem, 300 000, a dostaliśmy coś takiego. I teraz to nie jest przypadkowy obrazek, ponieważ CEO Signala bardzo fajnie opisał w artykule, czym są NFT-ki dla niego. I on pokazał, że na Ethereum wymintował NFT, który na 3 różnych portalach przedstawiał różne obrazki. Dlaczego tak? Dlatego tak, że metadata były scentralizowane i on mógł to kontrolować. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że 100 kilobajtów zapisane na Ethereum kosztuje $1200. To jest sprawdzane jakoś kilka tygodni temu. Więc teoretycznie, jakbyśmy chcieli zapisać obrazek 1-megowy, musielibyśmy zapłacić $12 000. Teoretycznie nieopłacalne. Biznesowo bez sensu. Dobra, to teraz przejdźmy do NFT-ków. Czym są NFT-ki? To unikalny token kryptograficzny, którego nie można replikować. To jest taka definicja, jak ktoś studiował matematykę, to z definicjami, stwierdzeniami miał do czynienia na co dzień. Natomiast kolejne 4 slajdy chciałbym wejść trochę głębiej w tą definicję i pokazać, jak my powinniśmy postrzegać NFT-ki i jak my powinniśmy, jeżeli widzimy NFT, to żebyśmy sprawdzili, czy on jest faktycznie tym NFT-kiem i tylko my mamy nad nim kontrolę, a nikt inny. Dobrze, więc pierwsza rzecz to jest unikalny. Metadane opisują NFT, co odróżnia ten zasób od innych. To znaczy, że ta druga część metadata, która była scentralizowana, cały NFT powinien być zmintowany na blockchainie. To znaczy te 3 części: smart contract, metadata i obrazek. To znaczy atomowa transakcja, która sprawia, że wszystko mamy w jednym miejscu. Nie ma sytuacji, że jeżeli nam IPFS przestanie istnieć albo nie zapłacimy za AWS-a, no to nie mamy NFT-ka. I jeżeli wiemy, że metadata są zapisane na blockchainie, a blockchain jest immutable data, czyli uniemożliwia modyfikację danych, kiedy nie możemy zapisać nowe dane, to sprawia, że ten warunek,
Ten warunek na pewno nie spełniają poprzednie NFT-ki, które wam pokazywałem na Ethereum. Druga to jest własność. Technologia blockchain pomaga udowodnić, że jesteś właścicielem. Czyli jeżeli mamy wszystko zapisane na blockchainie, to nikt nie jest w stanie nam tego zmodyfikować. Jedynie co może zrobić, to pobrać te metadata, wymintować nowy token. Ale mamy timestamp, który gwarantuje nam, że my byliśmy pierwsi ownerem tego NFT-ka. W przypadku tych przykładów, które wcześniej podawałem, te metadata są scentralizowane. Jeżeli ktoś sobie zmieni, podmieni obrazek, podmieni jakiś atrybut, to my nie jesteśmy w stanie udowodnić, że ktoś to zmienił. Więc tak naprawdę ryzykujemy nasze pieniądze. Następny jest przenośny, czyli NFT można z łatwością handlować na określonych rynkach. To znaczy, że możemy bezpośrednio przelewać z walletu na wallet NFT, nie potrzebujemy strony trzeciej. Czyli załóżmy, że dzisiaj wszystkie NFT, które są na rynku, spełniają tą własność. Kolejna rzecz, niepodzielny. NFT nie można dzielić na mniejsze nominały. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj mamy NFT i mówimy, że jak masz ten NFT, to my ci podzielimy go na 3 inne części. To już nie będzie ten sam NFT. Jeżeli kupujesz NFT, to znaczy, że kupujesz jeden unikalny token. Jeżeli chcesz go podzielić, to tak naprawdę według definicji, czym jest NFT, nie powinieneś tego zrobić. Dzisiaj na rynku, jeżeli mówimy o NFT-kach mintowanych na EVM-ach, czyli na Ethereum i warstwie drugiej, na przykład Poligonie BSC, problem rozchodzi się o to, że blockchain Ethereum i EVM-y są skalowalne wertykalnie, czyli musimy rozbudowywać maszynę, żeby móc zwiększyć jakby przepustowość blockchaina. Dlatego też Ethereum i EVM-y borykają się z problemem nie tylko tego, że zapisywanie danych jest bardzo drogie. Druga sprawa to są koszty przesyłania NFT-ków. I tu jest przykład wzięty z internetu. Tutaj jeden ze słynnych jakby serii NFT-ków. Problem polegał na tym, że były NFT-ki za $20, a my musieliśmy zapłacić $3300 za samo przesłanie, za gaz. Totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. I teraz ja nie chcę, ja chcę wam pokazać różnicę. Chciałbym wam pokazać, bo tak naprawdę dla użytkownika końcowego istotny jest interfejs. Użytkownik nie dba o to, czy na jakim blockchainie to zapisujemy. Dla waszego biznesu jest ważne, żeby blockchain spełniał wasze wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Jest ważne to, żebyście się nie martwili o technologię. Technologia ma działać, odkładamy to na bok. Skupiacie się na biznesie, na modelu biznesowym, na swoich użytkownikach. To jest bardzo ważne. I tutaj chciałem pokazać wymintowanie tokenu na BSV i to kosztuje $0.000320. To tak naprawdę to są grosze. To wynika z tego, że architektura jednego, drugiego EVM-ów i powiedzmy Bitcoina jest całkowicie inna. Jeden jest skalowalny horyzontalnie, czyli możemy dostawać maszyny, możemy zwiększać skalowalność, inny wertykalnie do góry. I to sprawia, że my dzisiaj na BSV możemy wymintować tokeny. Nie martwimy się o przesyłanie tokenu z walletu na wallet, ponieważ to jest równie tanie. I my możemy się wtedy skupić na biznesie. I teraz na koniec prezentacji ja bym jeszcze wam pokazał tą stronę, która tu jest na dole. Jak możecie sami sobie wejść na stronę i wymintować token NFT na BSV, zobaczyć jak to wygląda, wejść na przeglądarkę transakcji, zobaczyć jak to w detalu wygląda. I to są 3 protokoły tokenizacyjne, które są dostępne na BSV. Pierwszy protokół jest to warstwy 1. Jest dla bardziej doświadczonych deweloperów, którzy potrzebują znacznie większych możliwości technicznych, większej dostępności pewnych atrybutów. Natomiast jest to znacznie trudniejsze, żeby wejść w porównaniu z protokołem drugim, z tymi na dole, Tokenize i Run, ponieważ one są w formie restowego API. Czyli mamy kilka metod, które możemy odpytać, one automatycznie nam wymintują token i są, można powiedzieć, bardzo proste do nauczenia. Każde inne restowe API dostępne na rynku na tradycyjnym IT. Dobra, czy słyszeliście o czymś takim? Dokładnie. Czyli teoretycznie Vitalik, jakby założyciel Ethereum, ostatnio stwierdził, że to może zrobimy standard tokenów podobnych do ERC-721 albo 721 lub 1155, czy takich NFT-ków, które nie będziemy mogli przelewać między użytkownikami. Tu chodzi o to, że na przykład jeżeli ja skończyłem Politechnikę w Poznaniu, to dostanę jakiś certyfikat, który uwiarygadnia to, że ja skończyłem tą polibudę. 2, na przykład jeżeli zaangażowałem się w pewien proces, pomagałem, to ktoś inny może wystawić mi certyfikat, że ja jestem tą osobą, która tą pracę wykonała, jestem zaangażowany. I dla mnie to jest w porządku. Natomiast ja zastanawiam się, jak Ethereum będzie chciało to docelowo zrobić, skoro jest problem z
przechowywaniem danych. Jeżeli wymintujemy smart contract, no to musimy zapisać jakieś metadane na blockchainie, które jakby uwiarygodnią, czyli takie digital ID, które uwiarygodnią, że ja to jestem ja, że nikt inny. Bo jeżeli to znowu będzie na zewnętrznym źródle, to w sumie po co mi taki NFT, skoro ja bardziej ufam mojej uczelni, która potwierdzi i poświadczy, że ja to skończyłem tą uczelnię. Więc to jest według mnie fajny pomysł, który już dawno temu istniał, natomiast z punktu widzenia implementacji na Ethereum karkołomny. Dobra, i to jest ostatnia rzecz. Nie chciałbym, żebyście myśleli, że NFT, które zostało wymyślone, znaczy NFT nie zostało wymyślone. Jakby finalne używanie NFT nigdy nie zostało jeszcze wymyślone, to jest przed nami. To technologia podąża do przodu i to, jak NFT wygląda dzisiaj, jak będzie wyglądało za 10-20 lat, to będzie całkowicie coś innego. Ja bym chciał, żebyście sobie porównali lata 2000 i strony z lat 2000 i strony dzisiaj, jakie mamy. To są dwa różne światy, dwie różne możliwości wyglądu, możliwości używania, implementacji w innym aspekcie. Dobra, to teraz kończąc, ja jeszcze bym chciał uruchomić portal i wam pokazać, jak można wymintować ten token. Na stronie bitcoinsv.com demos możecie wejść i każdy z was może wymintować sobie token. Czyli możecie wejść, wpisać sobie tutaj na przykład BSV, tutaj dwie sztuki. Jak wymintujemy, to tutaj widzicie, że 3,4 KB ile kosztowało? 0,000136. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj w detale, to widzicie tutaj w przeglądarce transakcji, jak to wszystko wygląda. Te dane tutaj są zapisane, jak tutaj wejdziecie, nie wiem, czy to widać. To jest ten obrazek, który jest zapisany na blockchainie. Metadane są zapisane na blockchainie, czyli to jest atomowa transakcja w jednym miejscu. To myślę, że Jet będzie idealną osobą, która ci na to pytanie odpowie. Dobrze, dziękuję bardzo.